Lilith, imię, które od wieków pojawia się w różnych tradycjach i wierzeniach. Postać, która od dawna wzbudza kontrowersje i budzi grozę. Przez jednych uznawana za pierwszą żonę Adama, przez innych za demoniczną siłę, która pojawia się w nocy, przynosząc śmierć i nieszczęście. Ale czy Lilith istniała naprawdę? Skąd wywodzi się jej imię i jakie mity oraz opowieści o niej przetrwały? Aby zrozumieć, kim naprawdę była Lilith, musimy cofnąć się do starożytności. Imię Lilith pojawia się już w mezopotamskich mitach, a jej korzenie sięgają co najmniej trzeciego tysiąclecia przed naszą erą. Lilith, a raczej Lilitu, była uważana za demona, który zamieszkiwał pustynię i nawiedzał ludzi, szczególnie dzieci oraz kobiety w ciąży. W języku akadyjskim seką Lilitu oznacza wiatr lub jaskinowe powietrze, co sugeruje jej związek z siłami nocy i wiatru. W wielu tekstach uznawana była za demona nocnego, a jej celem było sianie chaosu. Ale Lilith to nie tylko postać starożytnych Sumerów czy Babilończyków. W jaki sposób jej imię znalazło się w późniejszych tekstach? Jednym z najważniejszych tekstów, w którym pojawia się Lilith, jest Biblia hebrajska, a konkretnie Księga Izajasza, rozdział 34, werset 14. W tym fragmencie, w kontekście opisu zniszczonej ziemi, pojawia się słowo Lilith. Jest ono interpretowane jako odniesienie do demona pustyni. Czy jednak ta postać ma cokolwiek wspólnego z wcześniejszym, sumeryjskim demonem? Czy może biblijna Lilith to zupełnie inne, niezwiązane z nią stworzenie? Profesor Stefan Majewski w swoich pracach nad tekstami mezopotamskimi wskazuje, że Lilith ewoluowała jako postać z mitów i wierzeń, przyjmując różne formy w zależności od kultury, która ją opisywała. W żydowskich pismach rabinicznych Lilith staje się postacią jeszcze bardziej mroczną. Według średniowiecznych opowieści i midraszy, Lilith była pierwszą żoną Adama, stworzoną z tej samej ziemi co on. Jednak nie była gotowa podporządkować się mężczyźnie, dlatego uciekła z Edenu, odrzucając swoje przeznaczenie. Legenda mówi, że Lilith nie mogła znieść poddaństwa wobec Adama, odmówiła posłuszeństwa, a następnie w akcie buntu uciekła z raju. Udała się na pustynię, gdzie zawarła pakt z demonami i stała się ich królową. W tej wersji opowieści Lilith staje się symbolem kobiecej niezależności, ale także nieposkromionej, niszczycielskiej siły. Ale co właściwie oznacza jej imię? Tłumaczenia sugerują kilka możliwości. Według niektórych badaczy imię Lilith wywodzi się z hebrajskiego Zon Lail, oznaczającego noc. Inni wskazują, że imię to ma wspólne korzenie z sumeryjską Lilitu, demonem nocy. W tym kontekście Lilith była uznawana za istotę, która nawiedzała ludzi, przynosząc im śmierć lub choroby. W średniowieczu, w tradycjach żydowskich, Lilith stała się szczególnie przerażającą postacią. Według legend była demonem, który nawiedzał dzieci i kobiety w ciąży. Uważano, że Lilith kradnie dzieci, które umierały zaraz po narodzinach, albo doprowadza do ich śmierci w łonie matki. Aby się przed nią ochronić, wieszano specjalne amulety, zawierające imiona aniołów, które miały ją odstraszyć. W opowieściach ludowych pojawia się także jako demon sukub, który atakuje mężczyzn podczas snu, wysysając z nich energię życiową. Z tych wszystkich opisów wyłania się obraz postaci, która jednocześnie fascynuje i przeraża. Lilith przetrwała tysiąclecia, nie tylko jako postać mitologiczna, ale również jako ikona w sztuce i literaturze. W czasach współczesnych stała się symbolem emancypacji i kobiecej niezależności. Jednak, czy możemy powiedzieć, że Lilith istniała naprawdę? To pytanie pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Lilith, jako postać mityczna, była odbiciem ludzkich lęków, wyobrażeń i fantazji,
a jej legenda przetrwała dzięki kulturze, która dostosowywała ją do własnych potrzeb. Czy Lilith była jedynie symbolem, czy może istniała naprawdę jako postać historyczna? Czy była pierwszą kobietą, która odrzuciła tradycyjne role, a może jedynie mitem, który miał wyjaśniać niepowodzenia w życiu ludzi? Bez względu na odpowiedź, Lilith pozostaje jedną z najbardziej fascynujących i przerażających postaci mitologii. Jej legenda, od starożytności po współczesność, wciąż budzi niepokój i zachwyt. Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o mrocznych i tajemniczych postaciach mitologii.